Schopenhauer. Erystyka. Jak wygrać każdy spór? Naturalną cechą człowieka jest dążenie do zdominowania środowiska, w którym się znajduje. A wśród osób przebywających w tym środowisku są z kolei takie, które pragną zdominować pozostałe osoby. Między nimi dochodzi oczywiście do sporów i konfliktów, wśród których pojawiać się będą erystyczne chwyty. Jednym z nich jest uogólnienie wypowiedzi oponenta po to, by pokazać jej absurd. Schopenhauer tak opisuje ten fortel. Należy rozszerzyć argumentację przeciwnika poza założone przez niego lub naturalnie wyznaczone granice. Dokonać jej bardzo ogólnej interpretacji, przerysować i wyjaskrawić w bardzo poszerzonym i rozmytym sensie. Dlatego, że im bardziej ogólnikowe jest twierdzenie, tym łatwiej jest je zaatakować. Na czym to miałoby polegać? Oto przykład. Kobieta i mężczyzna, małżeństwo. Wystarczy zresztą wspólnie mieszkająca para, już mamy fantastyczne pole działania dla erystyki. Wiesz co? Uważam, że za mało czasu spędzasz w domu. No tak, nic ci się we mnie nie podoba. Ta odpowiedź brzmi chyba jakoś znajomo. Mężczyzna dokona uogólnienia przy pomocy słowa nic. Nic ci się we mnie nie podoba. A więc kobieta mówi o jednej sprawie, a jej rozmówca uogólnia tę wypowiedź i ją przerysowuje, i ją wyjaskrawia, tak jak przed chwilą zasugerował Schopenhauer. Erystyczne uogólnienie w debacie politycznej może natomiast tak wyglądać. Którzy członkowie waszego ugrupowania mają prawomocne wyroki? A więc według pana jesteśmy partią przestępców. To niedopuszczalne pomówienie. Erystyczne uogólnienia mogą pojawiać się również w miejscu pracy. Wyobraźmy sobie spór o to, czy należy nagłośnić sprawę nieetycznej praktyki w firmie. Uważam, że nie należy nagłaśniać tej sprawy. Nie naruszono prawa, a poza tym zgodnie z teorią niewidzialnej ręki rynku Adama Smitha, egoistyczne zachowania racjonalnych osób muszą prędzej czy później przynieść jakąś korzyść dla społeczeństwa. Ja naprawdę nie sądzę, żeby teoria niewidzialnej ręki mogła nam pomóc w zrozumieniu tej konkretnej sprawy. No. A więc podważasz podstawy ekonomii stworzone przez Smitha? A więc w tym przypadku jedna osoba mówi o jakiejś sprawie, a jej oponentka przedstawia tę uwagę tak, jakby była krytyką całych podstaw ekonomii. To jest uogólnienie. Ale zarzut brzmi przekonująco i niełatwo będzie się przed nim obronić. Jak więc radzić sobie z atakiem przez uogólnienie? Raczej nie jest godnym polecenia sposób odpowiadania uogólnieniem na uogólnienie, bo ten sposób będzie eskalował konflikt. Nic ci się we mnie nie podoba. Tobie też nic się we mnie nie podoba. Odparcie wszelkich erystycznych forteli polega na tym, że stają się one nieszkodliwe. W przypadku erystycznego uogólnienia, żeby to osiągnąć, czasem wystarczy tylko przypomnieć sens wyjściowej wypowiedzi, tej, której dotyczy uogólnienie. Kochanie, uważam, że za mało czasu spędzasz ze mną w domu. Nic ci się we mnie nie podoba. Daj spokój, wiesz, że tak nie jest. Chodzi mi tylko o twoje późne powroty do domu. Odparcie ataku może też polegać na nazwaniu chwytu i ewentualnie na wskazaniu na formalny błąd w nim się kryjący. To jest sofistyczne uogólnienie, mój drogi. Ze spostrzeżenia tego, że nie podobają mi się twoje późne powroty do domu, nie wynika wniosek, że nic mi się w tobie nie podoba. Przecież doskonale wiesz, o co mi chodzi, prawda? Taki zabieg jednak prawdopodobnie będzie eskalował konflikt, bo zwykle nie lubimy, gdy nam się wytyka błędy, a tym bardziej błąd w rozumowaniu, źle świadczący o zdolności myślenia. Jednak taki efekt można łagodzić na przykład dodając komplement do wypowiedzi, a niektóre komplementy powstają właśnie przez pochopne uogólnienie. Chodzi mi tylko o późne powroty.
Poza tym wszystko mi się w tobie podoba i to bardzo. No może poza niewynoszeniem śmieci i zostawianiem brudnych skarpetek koło łóżka. Zanim do ataku jednak dojdzie, można się przed nim zabezpieczyć przez trafnie dobrany kwantyfikator wypowiedzi, tak, żeby nie dało się jej pochopnie uogólnić. Wiesz, jak cię cenię. Jedna rzecz jednak mnie niepokoi. Uważam, że za mało czasu spędzasz w domu. To, co teraz powiem, nie dotyczy wszystkich członków pani ugrupowania. Ja wielu z nich naprawdę cenię, ale to nie zmienia faktu, że niektórzy mają prawomocne wyroki. Ogólnie bardzo cenię wkład Adama Smitha do ekonomii, ale chodzi mi tylko o założenie, że w każdym przypadku egoizm przynosi korzyść dla społeczeństwa. Tak więc mamy do dyspozycji 7 sposobów odpierania erystycznych uogólnień. Przypomnienie wypowiedzi, której uogólnienie dotyczy, doprecyzowanie wypowiedzi, obrona przez kontratak uogólnieniem, nazwanie fortelu, wskazanie na błąd uogólnienia, komplement, a najlepszy sposób trafnie dobrany kwantyfikator wypowiedzi.